żeż ty. A pies cię drapał. Dziś w odcinku Kazimierz udziela pomocy nieprzytomnemu chłopakowi pod lombardem. Kolego, żyjesz? Dzwonię na pogotowie. Mężczyzna zgłasza kradzież ozdób nagrobnych. To panowie zgłaszali kradzież? Ja zgłaszałem, ale kradzież to jest mało powiedziane. Krzyż, ozdoby, litery, wszystko zniknęło. Maciek nie pamięta nic z ostatniej imprezy. Nieźle pan był trafiony. Ale ja nie bardzo rozumiem. Poznajesz pan? To jest mój dowód. Skąd pan to ma? No, bo kazał się pan wozić, nie? Wozicie? Jak wozić? Wozić rikszą, panie. Maleńki, tata dzisiaj pójdzie do urzędu i już będziemy mogli do ciebie mówić po imieniu. Miłoszku. Nie, na pewno nie będzie miłość. No ale czemu ci się nie podoba? No jakoś tak lalusiowato. No to czekamy na twoje propozycje. Ja już ci mówiłem. Co, Sebastian? No nigdy w życiu. No jak ci się nie podoba Miłosz, no to może Makary? Makary? Żeby wywołali do niego makaron? No co, fajna księga. Na pewno lepsza niż Seba. Ja znałem kiedyś takiego Sepcia. Spoko gość, teraz w Anglii mieszka. Ty. Seba, chodź na klatkę, zajeramy. No, chyba lepiej nie, co? Gdzie te papiery? O, No tutaj. No dobra, Adek, to jak mu damy? nie wiem, ale na pewno nie miłość. Dobra, lecę. Urwę się z pracy i przyjadę po ciebie. Pa. Pa. No zrób tacie pa. Pa, tato, pa. Nie podobała mi się propozycja Patrycji. Moim zdaniem chłopak powinien mieć normalne, proste imię, a nie jakieś Miłosze i makarony. No cześć, kolego. Siema. Ty nie wiesz, czyja to riksza? A ty nie wiesz, która jest godzina? No dobra, spóźniłem się, ale ty też. Bo ja mam niemowlaka w domu, debilu. O, kurde, sorry, nad ranem do domu wróciłem. A ja się nad ranem położyłem i to bynajmniej nie z powodu imprezy. Kolega ze studiów przyjechał, co ja mogłem. O, co, ale no... Nie jest źle. Słucham? Gościu, masz prawie godzinę obsowej, mówisz, że nie jest źle? Rano i tak nie ma ruchu. Cały Maciek. Spóźni się do pracy z byle powodu i nawet nie będzie mu głupio. Wkurzyłem się, ale nie miałem siły z nim dyskutować. Mały naprawdę nie dawał mi w nocy spać. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, a skąd pan to ukradł? Co? To z grobowca mojego wuja, Tak? Po co pan to wyrywał? bo trzeba pomnik naprawić. Jak skończą remont, to wykupię i zamontuję z powrotem. Tak? A mi tutaj, proszę pana, rośnie krzyż z brązu, tak? A tak z Mosiądzu. Nieważne. Niech pan to zabierze i niech pan się cieszy, że nie zadzwoni na policję, okej? Ale to naprawdę jest moje, proszę pana. A to jest mój lombard i nie przyjmuję tutaj fantów od złodziei. Przepraszam. Wie pan co? Panu się coś za dużo wydaje. Jak Boga kocham. A być może. Przykro mi. Do widzenia. Jakiś bezdomny z workiem pełnym ozdób nagrobnych. Sorry, ale nie ze mną te numery. Już setki razy to widziałem i prawie zawsze było kradzione. Żyjesz? Muszę jechać do urzędu. Do urzędu po co? Zarejestrować syna. Dzięki. Syna? A. Jak mu dacie na imię? Adam albo Sebastian. A Patrycja jak chce? Mi już, szkoda gadać. Miłosz, spoko.
O! Jest pan. Czesław. Czesław się kłania. Przepraszam, my się znamy? A co, nie poznaje pan. Się nie dziwię, pijaniusieńki pan był wczoraj, no. Nieźle pan był trafiony. Ale ja nie bardzo rozumiem. A to... O jest. Poznajesz pan? To jest mój dowód. Skąd pan to ma? No, pokazał się pan wozić, nie? Wozicie? Jak wozić? Wozić rikszą, panie. Riksz. No, coś tu się zaczyna wyjaśniać. No, po całym mieście. No to woziłem. Od tego rikszasz jest, żeby woził, nie? Ale jak mnie potem coś nagle tu... Łup! Panie, to ja już dalej nie mogłem jechać. No dobra, ale skąd pan ma mój dowód? No bo mnie łupło. A wyście chcieli dalej jeździć, nie? No to się umówiliśmy, że wy mnie odwieziecie do domu, a ja wam te riksze pożyczę. No na dowód, no bo wy już nie mieliście pieniędzy. Zostawiłeś dowód riksiarzowi, tak? No brawo. No ale dobrze, że przynajmniej powiedział, gdzie pracuje, nie? No, panie Maćku. Rozliczymy się? Ostatnie, co pamiętam, to jak otworzyliśmy ruskiego szampana na domówce. Gdyby ten riksiarz nie miał mojego dowodu, to nie uwierzyłbym w ani jedno jego słowo. No nie mam, po prostu. Nie wiem, skąd mam wziąć tę kasę dla pana. Panie kochaniusieńki, no. A kiedy spłukany jestem? Ale płacić to trzeba, no. Adek... Mogę wziąć z lombardowych? A lombardowe to co? Skarbonka na czarną godzinę? No, potrącisz mi z wypłaty. Widzisz, że sytuacja jest podbramkowa. No nie wiem, stary, jechałeś pijany, teraz mam ci pomagać? O, panie kochanieńki, stop. Stop. Obecny tutaj pan nie jeździł. Drugi kolega pedałował. Pan tutaj, owszem, pijaniusieńki był, ale on wożony był rikszą jak trzeba. Słowo honoru? Słowo honoru. No dobra, to ile tam nabił kolega? Umówiliśmy się na 150? 150? No. Cholera jest. No to teraz to już będzie dobrze, panie, bo riksza to ona się musi spłacać. Ona na kredyt jest. Riksza na kredyt? No na kredyt, wie pan, no bo jak nas z tego urzędu pracy wzięli, znaczy nas, tych bezrobotnych, na takie szkolenia, kursy, wie pan, no to tam kazali, żebyśmy własną działalność rozkręcali, no to rikszę na kredyt wziąłem. Aha, i dali kredyt. No dali taki z odroczoną płatnością. Tylko że teraz, jak mnie panie w tych plecach łupło, to ja już teraz długo nie pojeżdżę. To ja chyba teraz, nie wiem, ja będę musiał jakieś zastępstwo zrobić albo co, nie wiem. Proszę za tego pacjenta. Dziękuję. A co z rikszą? No właśnie, tak myślałem, że ja może kogoś tu przyślę, albo co? Mogłaby tu chwilę zostać, co? Ja panu po pracy odwiozę. No to dziękuję panu bardzo, no. Adres pan pamięta, nie? Nie. Nie pamięta. Franciszkańska. SK. No, Franciszkańska. Franciszkańska 10. Franciszkańska 10. Tak. Ale czy aby pan tego kluczyka nie zgubił? Kluczyka? Kluczyka! Od rikszy kluczyka. Nie zgubił pan. Jest. No, jest, wiedziałem. No. To wieczorem będzie u pana. Dziękuję panu bardzo, dziękuję. O jest! Aż mnie znowu łupło, no. Aha, no mam nadzieję, że z tą dziewuchą wczoraj to też panu fajnie, dobrze poszło, no. Fajna dziewczyna była, fajna? Z dziewuchą? No nie mów, że nie pamiętasz. Szkoda tego riksiarza, bo widać, że fajny chłop. A co do Maćka, to jemu było naprawdę głupio. No tego jeszcze u nas nie grali. A pan dalej próbuje? Proszę, może wreszcie da mi pan spokój. No dobra. Maciek, zrób skan. A co z resztą? A pan na wszystko trzyma paragony? Resztę dokupiłem później, kwitki wyrzuciłem. No. No dobrze, no spokojnie, bez urazy. Panie, potrzebuję kasy. Wydałem pieniądze, jakie miałem na naprawę grobowca i zostałem bez grosza. No to jak pan wykupi? Rodzina się złoży i wykupię wtedy, jak pomnik będzie już naprawiony. Panie,
Bądź pan człowiek, potrzebuje tych pieniędzy. Czego pan jeszcze chce? Władek, weźmy od pana te ozdoby. No nie wiem. Jak człowiek pokazuje paragony, to nie można z niego złodzieja robić. Co ty się taki miękki zrobiłeś na kacu, no? Dobra, pan pokaże. To ja ogarnę umowę. Ma pan dowód osobisty? Tak, oczywiście. Super, dziękuję. Nie wiedziałem, czy ten facet miał te ozdoby legalnie, czy jak. O, żal mi go było, tak po ludzku. Wyglądał, jakby nie miał na jedzenie. Mały. I co ci jest? Co się stało? A bo ja wiem, idę, patrzę, a chłopaczek leży. Ej, kolego! Żyjesz? Żyję. Dzwonię na pogotowie. Halo? Halo, pogotowie? Słuchajcie, przyjedźcie szybko na ulicę Cichą, tutaj przy Lombardzie. No leży jakiś nieprzytomny młody człowiek. Nie wiedziałem, co to za chłopak i jak stracił przytomność. Sprawdziłem, że ma puls i wezwałem pogotowie. Nie wyglądało to najlepiej. Cały grób rozkradziony, nic nie zostało. Sama płyta goła, pan mi tu jakieś kurde kity wciska, tak? Panie, Że tu- prawie dorwał złodzieja. Ja tu w noc na te hieny poluję. Jakie hieny? A tego wczoraj prawie już miałem w zasięgu ręki. Tak, jasne. Może to jest pana sprawka. Panie, bo się No wkurzę. gdzie z tymi rękoma? Panowie, proszę się uspokoić. Aspirant Boberda, komenda miejska. To panowie zgłaszali kradzież? Ja zgłaszałem, ale kradzież to jest mało powiedziane. Krzyż, ozdoby, litery, wszystko zniknęło. Tu brak słów na to. Proszę pana, to się nazywa grabież z miejsca pochówku. Grozi nawet za to do 8 lat więzienia. Tak, ale najpierw trzeba złodzieja złapać. No dobrze, ale chyba od tego wy jesteście, tak? To nie jest takie proste złapać hienę A cmentarną. co w tym trudnego? To, proszę pana, że zazwyczaj groby ogradają bezdomni, a ich naprawdę jest bardzo trudno namierzyć i ująć. To prawda. Może obejrzymy grup i spiszemy pana zeznania. No dobrze, chodźmy. Proszę. Tylko nie zapomnijcie jego przesłuchać, on tutaj całymi nosami przesiaduje. Panie, jak tak pana słucham, to nie zdziwiłbym się, jakby ktoś po złośliwości panu te ozdoby podpieprzył. Co za człowiek. Kazimierz umówił się z Atkiem, że zastąpi go w Lombardzie, żeby ten mógł pojechać zarejestrować dziecko w urzędzie. Pojechali na sygnale i tego chłopaka u nas nie było? No nie, pewnie przechodził po prostu. No patrz, jaki to nie fart. Akurat stracił przytomność pod naszym Lombardem. Jak nie fart, to nie fart. Dobra, lecę do tego urzędu. No ale chyba takie rzeczy to się załatwia przez internet, synek. No tak załatwię się, ale trzeba mieć profil zaufany, którego ja nie mam. Więc muszę pofatygować się osobiście. A możesz chociaż powiedzieć, jak mu dajecie na imię? No, to akurat skomplikowana sprawa. Jak to skomplikowana sprawa? To idziesz do urzędu i nie wiesz? No Sebek będzie. Sebek. O, Sebastian. No i co dalej? Może Adam. Nie o to mi chodzi. A o co? No, o ciebie, dziecko, o Rudą. No i że co? No, że coś planujecie, jakieś chrzciny albo co? Tatuś, na razie to my rejestrujemy tylko dziecko, a później się zobaczy. Na razie. Na razie. W szpitalu pojawił się ojciec chłopca znalezionego przed Lombardem. Mężczyzna był załamany informacjami uzyskanymi od lekarza. Michał do tej pory jest nieprzytomny. Muszę go zobaczyć. W obecnym położeniu to niemożliwe. Michała czeka trepanacja czaszki oraz zabieg odbarczania krwiaka. Właśnie szykujemy salę operacyjną. Trepanacja? Mój Boże. W obecnym położeniu to konieczne. Proszę czekać na dobre wieści. Ale dlaczego pan mówi tak jakby... Panie doktorze, on będzie żył, prawda? Panie doktorze, sala gotowa, chłopiec czeka na stole. Dziękuję. Proszę czekać na dobre wieści. Przepraszam, że nie uprzedziłam, ale byłam w pobliżu i pomyślałam... Nie, może pani przychodzić, jak często pani chce. Słodki jest. Patrycja, mogę go potrzymać? Tak, oczywiście. O.
Malutki mój. Mój wynusiu. Popatrz, z kim do ciebie przyszłam. Popatrz, z kim do ciebie przyszłam. Oj. Chciałaś karmić? No to jego pora. No, chodź. Chodź. I hop, siup. Słodki jest. Uspokoiła mnie ta wizyta. Zobaczyłam, że Patrycja bardzo kocha małego. Miałam ochotę podpytać o więcej, no ale nie chciałam być wścibska. Wiedziałam, że na to wszystko przyjdzie jeszcze czas. Do Lombardu wrócił Adek, który w urzędzie musiał podjąć decyzję, jakie imię będzie nosił jego syn. Co tam w urzędzie? Jak to co? Mam syna, Sepcia. Tak czułem, że postawisz na swoim. Wiadomo. Wiadomiks. Dobre. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. No witam. Co tam dla nas przytargałeś? A trochę takiej drobnicy. O, co, jakiś skok robiłeś? No, na własną chatę. Ale co, obrobiłeś rodziców? No nie, no mam tylko ojca, więc... A, potrzebuję pieniędzy. No i tu jestem. No, możesz jaśniej? No bo to nie brzmi zbyt dobrze. Ojciec nie pracuje, bo miał wypadek. A ZUS mu zatrzymał rentę, a termin komisji się przesunął, więc... A tak można? Przecież to nie z waszej winy. No niby sprawa ma się wyjaśnić, no ale trzeba z czegoś żyć, co nie? No i taka sytuacja. No to może powinieneś poszukać jakiejś pracy sezonowej. No tak, no pracuję tam, ale to wiesz, grosze są, co nie? No a jeszcze na dodatek pracodawca powiedział, że jak na razie to nie wypłaci nic, bo sam nie ma. No i co zrobiłeś? No co miałem zrobić? No dalej tam pracuję, no dogadałem się z nim, że zapłaci w innym terminie po prostu. A zapłacicie mi coś za to robicie? Ile dacie? Słuchaj, no... Damy ci... No, dobra. No, 200 ci damy, no. Więcej nie da rady, no. I tak już przechorowała. Takie historie zawsze mnie ruszają. Niektórzy ludzie to mają totalnie przerąbane. Adek mógł dać temu chłopakowi więcej, ale nie dał. Co z moim synem? Mówiłam panu. Lekarz zabronił udzielać informacji. Proszę zapytać lekarza. Przepraszam. Panie doktorze, uzupełniona dokumentacja pacjenta. Co z moim synem? Jesteśmy właśnie po operacji. Przenosimy chłopaka na OJOM. Ale co z nim? Udało się odbarczyć krwiaka w 80%. Reszta musi się wchłonąć sama. Ale przeżyje, prawda? Najważniejsza będzie najbliższa noc. Ale proszę być dobrej myśli. Czy mogę już z nim porozmawiać? Niestety, żeby organizm za bardzo się nie przemęczał, wprowadziłem Michała w stan śpiączki farmakologicznej. Rozumiem. I kiedy go pan wybudzi? Najwcześniej jutro rano. Teraz najważniejsze, żeby Michał odpoczywał, a krwiak się wchłaniał. Oczywiście, tak. Przepraszam, pan rozumie, tyle nerwów. A właściwie to nawet nie wiem, kto wezwał karetkę. Michała zabrano spod Lombardu przy ulicy Cichej. A jeszcze jedno. Wcześniej nie było okazji, żeby o tym porozmawiać, ale w obecnej sytuacji muszę zawiadomić policję. Rozumiem, sam chciałem to zrobić. A czy mogę chociaż do niego wejść? Jak tylko personel go umieści w sali i opatrzy. Maciuś! Oh my god! Hej! Boże, jak się cieszę, że cię widzę. Wiesz co, dobra, powiem ci prawdę. Ja wczoraj sobie myślałam, że ty mnie tak trochę, wiesz, bajerowałeś z tym Lombardem. Sobie myślę, nie no, koleś nie pracuje w Lombardzie. A ty mówiłeś prawdę, mój kochany biedak. No, to super. Ale wczoraj było cudownie, co? Co? Nie no... Tak. Tylko wiesz, ja... mało pamiętam. Aha. Okej, ale pamiętasz chyba moje imię? O Boże. Dobra, pomogę ci trochę. Pierwsza litera. E. No i co dalej? Edytka. Hej, dobra, to pamiętasz moje imię. Chociaż tyle. Ale wiesz co, tak sobie myślę, że może dzisiaj
tak jak masz czas, to może byśmy tak, wiesz, wszystko powtórzyli, co? Albo nawet poprawili. Może ja się zajmę klientem. Nie. Edytka, widzisz, mam kupę roboty. No ale kolega tutaj chce ci pomóc, kochany. Tak. Następni klienci. Poza tym rikszę muszę zwrócić i w ogóle, no... Wiesz, dzisiaj to tak średnio. Dobra, wiesz, okej, rozumiem. To może zrobimy tak, że ja wrócę potem po prostu i wiesz, zobaczymy, jaka będzie sytuacja, okej? Okej? Nie wiem, Edytka. Dobra. To ja będę za parę godzinek. Okej? See you. See you. Masakra. Nawet nie pamiętałem, jak Edytka miała na imię. Ani, że powiedziałem jej, gdzie pracuje. Byłem ciekaw, co jeszcze jej naopowiadałem i co nawywijałem. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Ty wiesz co? Fajna ta Edytka. Dziewczyna kolegi z wojska? Nie, kumpela kolegi ze studiów. Chyba. Ale żadna dziewczyna. No to nie wiesz? No nie wiem, może po prostu przyszła wczoraj albo gdzieś się spotkaliśmy. Nie pamiętam, stary. No dobra, ale co chcesz z nią zrobić? No, ja bym jej nie odpuścił. Ja chyba odpuszczę. Zobacz, skończyła się umowa na tę elektryczną karuzelę. To dla maluchów? Do wieszania nad łóżkiem. To przecież ja to dla Sepcia wezmę. Super pomysł. O, dzień dobry. A czemu zawdzięczamy ten zaszczyt? W sprawie tego chłopca, do którego wezwaliście karetkę. Jest w ciężkim stanie, możliwe, że został pobity. No i chcieliśmy zobaczyć nagrania z monitoringu. No dobrze, to zapraszam do biura. Jak ojciec powiedział, że chłopak leży nieprzytomny pod lombardem, to od razu wiedziałem, że sprawa będzie się ciągnąć. Dlatego nie zdziwiła mnie wizyta policjantów. No, znam tego gościa. Przyniósł zastaw, jakieś krzyże, cmentarne gadżety. Nie było czasami jakiegoś zgłoszenia o kradzieży na cmentarzu? Było. No ja od razu wiedziałem, że to jakiś złodziejaszek jest, ale pokazał rachunki i uwierzyłem. Dobra, macie jeszcze ten zastaw? No mam, na co? Pokaż, a co? Przedmiot śledztwa. Co ja z wami mam? Dobra, przygotuj im. Robiłeś skan tych rachunków, pamiętasz? Pamiętam. O! Patrzcie, a to jest zanim ten gość wszedł do nas. Czyli jednak się znali. O, a to jest ta torba z zastawem. I wtedy się trochę zdziwiłem. Byłem pewien, że to ten bezdomny skroił ozdoby, ale z nagrania wynikało zupełnie coś innego. Posłuchaj, kolego. Tylko jutro żadnego spóźnienia, rozumiemy się? Nie bój nic. Jedź do rodzinki luzik. Luzik, arbuzik, tak? Luzik, arbuzik. No, to się jeszcze okaże. O, Chryste Panie. Ale mamy timing, co? Ja nie mogę, ekstra. Ekstra, hej! Cześć, kochany. Cześć, kochana. No. Cześć. Wezmę sobie tutaj koszyczek. Powiem ci, że wzięłam nam moskitierę. O, proszę bardzo, tutaj. I tutaj nam wzięłam kocyk. Aha. To sobie możemy, wiesz, usiąść. Dobra, to ty tutaj wskakuj za kierownicę. Jezu, znam takie genialne miejsce na piknik po prostu. I nie tylko piknik. Edytka, ale ja muszę odwieźć rikszę. A, no to dobra, to pójdziemy najpierw na piknik, a później odwieziemy. Dobra, dawaj. No dobra, no. Ale na rano będę słabo. Zobaczymy, kasztanku. Ciao. No to bierz to. Ja nie mogę, ale będzie super. Super! Dobra, dawaj. Dobra. Nie jeździłem, nie, nic nie pamiętam. Dobra, jedziemy. Uwaga! się zepnie. Budać, kochany! Ale ekstra! A wiesz, jak jestem excited? No i pojechali. Chyba nigdy nie skumam, co te laski widziały w Maćku. Przecież on był kompletnie nieporadny. A może to je właśnie przyciągało. Chciały się nim opiekować. Cześć. Zobacz, co mam. No, fajna. No co, ty dalej zła jesteś?
Jak ty mnie potraktowałeś w tym urzędzie? Jak jakąś obcą, natrętną. Nie przesadzaj, no. To jest moje dziecko, ja też mam coś do powiedzenia. To jest przede wszystkim moje dziecko. Słuchaj, Sebastian Miłosz to Salomonowy wyrok. Tak. To czemu Sebastian na pierwszym? To się nazywa kompromis. Musiałeś postawić na swoim. Zachowałeś się jak dzieciak. Ale ci wybaczam. A ty mi wybaczasz, tak? Mhm. I Sepcio też ci wybaczy swoje imię. Co, Sepcio? Twoja mama u nas była. O, czemu ja nic o tym nie wiem? No daj spokój, to jest jej wnuk. Słuchaj, tatuś mnie bierze na jakieś spytki, mama wpada ni stąd, ni zowąd. Ciekawe, co oni kombinują. Troszczą się. No i kochają. Jak my wszyscy. Tak. To on. Dawaj go. Policja, mamy kilka pytań. Panowie, jestem bezdomny, o co chodzi? W sprawie kradzieży na cmentarzu. Ja niczego nie ukradłem. A te ozdoby nagrobne, co zostawił pan w Lombardzie? O to chodzi. To nie były moje, to taką przysługę zrobiłem. Jak nie pana, to czyje? Taki chłopaczek mnie prosił, nawet mi rachunki z zakładu kamieniarskiego pokazał. No to się zgodziłem zastawić. No ale widział pan, że ten chłopak jest nieprzytomny i pan go tak zostawił? Dlaczego? No bo już ktoś dzwonił po pogotowie, to sobie poszedłem. Panowie, chyba nie sądzicie, że to ja mu coś zrobiłem. Pojedzie pan z nami, złoży zeznania i na miejscu pomyślimy. Dzień dobry. O Jezu, ja chyba... Nie, zostań. Musimy bardziej uważać, wiesz? Nawet nie pamiętam, kiedy zasnąłem. A wiesz, jak słodko razem wyglądacie? Serio? Serio. Adek, Co? nigdy nie byłam tak szczęśliwa jak teraz. Nie byłem w stanie tego powiedzieć, ale w tamtej chwili chyba czułem to samo, co Patrycja. Szczęście. Po przesłuchaniu bezdomnego, który zastawił kradzione ozdoby nagrobne, Darek i Beton przyszli do szpitala. Policjanci chcieli wysłuchać zeznań ojca chłopaka, którego podejrzewali o kradzież. Dowiedzieliście się panowie czegoś w sprawie wypadku mojego syna? No niestety na ten moment, panie Chełmoński, muszę przyznać, że śledztwo toczy się na pana niekorzyść. Nie rozumiem. Mamy zgłoszenie kradzieży ozdób nagrobnych. I znaleźliśmy je w Lombardzie, spod którego karetka zabrała pańskiego syna. No, a pan prowadzi zakład, tak? I jaki zakład pan prowadzi? No, kamieniarski. Zakład kamieniarski Witold Chełmoński. No właśnie. Dlatego jak pan widzi, sytuacja nie wygląda zbyt dobrze ani dla pana, ani dla pańskiego syna. A możecie panowie mówić jaśniej? Oskarżacie mnie o coś? Na razie nie oskarżamy. Mamy po prostu podejrzenie, że razem z synem dopuściliście się zbezczeszczenia tego grobu. To jakiś żart chyba. My nie żartujemy. Dlatego pojedzie pan z nami na cmentarz i sprawę wyjaśnimy przy osobie poszkodowanej. Mój syn leży w śpiączce. A wy, zamiast dowiedzieć się, jak do tego doszło, przychodzicie mnie oskarżać. Jak już mówiłem, na razie nie oskarżamy, tak? Wyjaśniamy. To ja haruję jak wół, a wy... Wy hienę cmentarną próbujecie ze mnie zrobić. Ze mnie, z uczciwego kamieniarza. Dobra, na razie może nie przesądzajmy o winie. Po prostu obejrzeliśmy nagrania z monitoringu z Lombardu i no widać na nich, że pański syn może mieć coś wspólnego z tą kradzieżą. I właśnie dlatego pojedzie pan z nami. Nigdzie się stąd nie ruszę. Nie zostawię Michała. Obawiam się, że nie ma pan wyjścia. Cześć. No, cześć. Jak tam randki, jak podboje? Daj spokój. Widzę, że jesteś zmęczona, ale co, Edytka ci tak wymęczyła? Kurde, dramat. No mów.
no oczywiście zamiast odwieźć rikszę, pojechaliśmy na ten piknik. No to było do przewidzenia. No i wiesz, piknik, winko, namiocik pod drzewem, z tej moskitiery. Wiesz, i było nawet spoko. No ale? No ale zaczęło się robić coraz bardziej spoko. No i musieliśmy się przenieść dalej, rozumiesz, w bardziej intymne miejsce. No. No i wzięliśmy cały inwentarz, ale nie dało tam się wjechać rikszą. I zostawiliśmy ją przy dróżce. No brzmi bombowo. No, tylko że jak wróciliśmy, to już rikszy nie było. Żartujesz? Nie. Ktoś buchnął rikszę. I co ja mam teraz zrobić? Czekaj. Masakra. Policjanci skontaktowali się z poszkodowanym, który na ich prośbę przyjechał na cmentarz wyjaśnić sprawę. Sprawa jest jasna, to była jakaś zemsta. O czym ty mówisz, człowieku, no? Lepiej oddawaj pieniądze. O, jeszcze kłamie. Jakie pieniądze? O co ci chodzi? Chwila. Panowie są w jakimś konflikcie? Oczywiście, że jesteśmy w konflikcie. Zrobiłem dla tego pana pomnik, ale pieniędzy nie zobaczyłem. Bo spartoliłeś robotę, chłopie. Proszę mnie nie rozśmieszać, no. Wisisz mi jeszcze 30%, a roboty nie spartoliłem. O, A zobaczcie. nie chciał pan płacić, a teraz pan wymyśla, że kształt pomnika nie taki, albo że litery nie takie. Bo były beznadziejne. Ale przykleić sobie No, bo szpankasem. powiedział pan, że je zerwie. Dobra, spokój, tak? Na cmentarzu jesteśmy, więc trochę szacunku może. Ale ja bym nigdy pomnika nie spaskudził, przecież to moja robota. To pewnie pan synalka nasał. Już raz byli u mnie we dwóch. Z jakimś kolesiem i się rzucał. Gówniarz jeden. Co, kurde? No najtańsze chodzą za 2000. No, to jest jakiś gruchot. No taka jak pana Cześka to minimum 4. To się wkopałeś, chłopie. Masakra. Muszę iść chyba po kredyt. Jaki kredyt? No dogadasz się z tym gościem. No ale że co, że sorry panie Cześku, oddam panu tę rikszę, ale najpierw muszę 4 klocki odłożyć. Cholera. Dzwoni. Tylko spokojnie. Halo? Tak, dzień dobry. Jasne, że będzie. Przepraszam, miałem takie małe trudności. No, dziewczynę chciałem jeszcze na randkę podwieźć. Pan rozumie, prawda? Oczywiście, że będzie. Dobrze, do widzenia, dziękuję. Słuchaj, przede wszystkim musisz zawiadomić policję. Może coś jeszcze z tego uda się załatwić. Czułem normalnie, jak ziemia osuwa mi się spod nóg. A wszystko przez tę namolną Edytkę. No, jakoś nie mogłem się jej oprzeć. No co? Zastanawiam się, czy ja mam coś cennego, co mógłbym zastawić. Ale chyba nie mam. Ty dzwoń do tego Darka i Betona, niech chociaż sprawę założą. Tie. Odstawiłem waszą rikszę tam przed Lombardem. Co? No chyba, że to nie wasza, Jest! no to... Człowieku, ale jaja, skąd ty ją wziąłeś? No, zbieram teraz owoce dla prywaciarza. No i wczoraj skończyłem robotę, jedę do miasta. Patrzę, przez kraju lasu stoi riksza. Ale skąd wiedziałeś, że to ta, no? No to tak jak mówię, no widziałem ostatnim razem jak tu byłem, była żółto-czerwona. No. Tak, no to podobne. No to pomyślałem, że nie wiem, ktoś zostawił. To stary, życie mi ratujesz, a na pewno portfel. No, drobiazg. Kolego, słuchaj, wydaje mi się, że teraz dla kolegi należy się solidne znaleźno. Ja mam człowieku znaleźne. Ja mam lepszy pomysł. Poczułem, jakby skała spadła mi z serca, jak zobaczyłem tę rikszę. Na szczęście wiedziałem, jak odwdzięczyć się Sławkowi. Słuchajcie, a czemu ta ryksza tam cały czas stoi? Ktoś ją zastawił, czy co? Nie, panie Kazimierzu, ale spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Maciejek, jak ja słyszę, wszystko jest pod kontrolą, to aż się cały trzęsę. Ale naprawdę, tatuś, pomagamy potrzebującym. O, jest moja ładowarka. Pewnie mama cały czas wydzwania. Patrycja? Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Hej. A co wy...
Co wy tutaj robicie? No co? Chcieliśmy zrobić tacie niespodziankę i wybraliśmy się na spacerek. Tak, Sepciu? Zobacz. A to jest twój dziadzia. Dziadzio. No tak. Dziadzio. A, cześć, maluszku. Jaki jesteś ładny. Dobra, chodź do socjalu, pewnie chcecie się czegoś napić. Maciek, ogarniesz tutaj wszystko? Spoko. A wiesz, że nawet podobny do ciebie? O, przystojniacha. Ucieszyłem się na ich widok, ale ciekaw byłem reakcji ojca. Wiedziałem, że ciągnie go do małego, ale Patrycję trzymał na dystans. Po złożeniu wyjaśnień na komendzie kamieniarz wrócił do szpitala. Tymczasem jego syn został wybudzony ze śpiączki. Cześć, tato. Synku. Jak się czujesz? Jako tako. Lekarz mówił, że jest nieźle. Krwiak się wchłania. To najważniejsze. No to teraz powiedz, no. Coś ty wymyślił z tymi ozdobami. Dlaczego to zrobiłeś? To ty o wszystkim wiesz, tato? Ukradłeś ozdoby z pomnika, a jak uciekałeś, to się gdzieś wywaliłeś, tak? A potem poprosiłeś jakiegoś lumpa, żeby zostawił je w lombardzie. Zgadza się? Czy coś pominąłem? Chciałem ci pomóc. Kradnąc? Wiem, jak stoimy z kasą. A ten Białostocki w życiu nie oddałby ci pieniędzy. Ale wiesz, że teraz sytuacja jest jeszcze gorsza. Oskarżą cię. Wiem, tato, ale nie mogę patrzeć, jak cię kantują. A sam mówiłeś, że na sądy nas nie stać. Tak nie można. Michał, trzeba być uczciwym, nawet jeśli się źle na tym wychodzi. Przepraszam. No nic. Najważniejsze, że żyjesz. Założymy czapkę? Założymy czapkę. Chcesz wracać na piechotę? Poczekajcie może, aż skończę pracę. Nie, wiesz co, nie będziemy czekać tyle. Przejdziemy się. No ja gotowi? A na co? Nie do ciebie mówię. Zawiozę was. A dobrze, to wyjedźcie, a ja wracam do pracy. Dziękuję, ale nie trzeba. Ja nie chcę robić kłopotu. No chyba żartujesz, no. Jeszcze by tego brakowało, żebyś zasuwała z powrotem 7 kilometrów. Wie pan, to bardzo miłe, że pan i pani Beata, że się tak interesujecie. Słuchaj, Patrycja. Jesteśmy dziadkami i widzimy, jak ty się starasz. I my się też staramy. Odwiozę cię, nie przejmuj się. Tylko że Sepcio powinien jechać w takim nosidełku. No i pojedzie, a wózek się złoży. Ale nasze jest w domu. Wasze jest w domu, a moje w samochodzie. Wy macie swoje, a ja mam swoje. No, tak na wszelki wypadek. No, na taki jak teraz. Ojeju, no widzisz? Jaki ten dziadek przezorny. Nie to, żebym jakoś szczególnie zaczął Patrycji ufać, ale pomyślałem, że skreślać też jej nie powinienem. Kto wie, może dziecko ją zmieniło. Panie Cześku, to jest Sławek. Sławek, to jest właśnie pan Czesiek. No. Szanowanie dla pana. Dobra, miło, przyjemnie. Ale właściwie to o co chodzi, co? O to chodzi, że pan nie może jeździć rikszą, prawda? No, to jeszcze długo. Byłem już na 2 zabiegach, co prawda. Całkiem niezły ten mój kręgarz, pomaga trochę, ale boli, ciągle boli, kochanieńki, no. No, a Sławek chce zostać pańskim wspólnikiem.
Poważnie? Serio? Z miłą chęcią szukam zarobku. Znaczy się, ty na rikszy jeździć chcesz? Tak. Sławek ma kłopot. Jego ojców wstrzymali rentę. No i chłopak szuka zarobku. No a pan potrzebuje zastępcę, tak? No tak, zastępcę wspólnika, nie? Tak, no. A czekaj, a ty w ogóle to pracowity kochanieńki jesteś, co? No oczywiście, od dziecka. A od kiedy ty mógłbyś ewentualnie zacząć? Od zaraz choćby, szefie, od zaraz. No to ty z nieba spadłeś, mi chłopaku, no. Czyli co, już się dogadaliście? No to No najwidoczniej. widać że przecież, że to swój chłopak jest, nie? no. No, kochanieńki, no to co? Szufla? Czesław. Sławek. To jest! Cholera, jak to boli! Jeżeli tak boli, to jedziemy rikszą do domu, ja pana odwiozę, dobra? A no, rikszą to zawsze. No jedziemy, no to jedziemy rikszą. Strasznie się cieszyłem, że tak to się skończyło. Czułem, że Sławek i pan Czesław to będzie solidna spółka. No dawaj. Co, zmęczony? A ty byś nie był? Przedwczoraj impreza, wczoraj całą noc stres przez te riksze. No, ale dzisiaj w końcu śpię. No nie byłbym tego taki pewny. Hej, ja się bałam, że nie zdążę. Cześć, ale nie umawialiśmy się. No wiem, bo to taka niespodzianka, bo ty się tak martwiłeś tą rikszą i sobie pomyślałam, że przyjdzie ci tak pocieszyć trochę. Dzięki, a znalazła się, wiesz? No co, ty serio? No to idziemy świętować. No nie wiem, Edytka, ty to jesteś... Z tobą to zawsze wszystko się źle kończy. Taka femme fatale jesteś. A ty słodki. Dobra, pa gołąbeczki. Pa. Cześć. No dobra, ale obiecasz, że dzisiaj się nie wpakujemy w żadne tarapaty. A ty jesteś kochany, wiesz? Ładnie się Maciek wpakował. Byłem ciekaw, czy ta Edyta przyczepi się do niego na długo, tak jak kiedyś Kinia do mnie. Po kilku dniach Michał został wypisany ze szpitala i wraz z ojcem odwiedzili Lombard. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Czym możemy służyć? Słucham? A, to ty, kolego. To mój syn. To pan wezwał do niego pogotowie. No tak. No marnie wtedy wyglądałeś. A jak się teraz czujesz? Lepiej, dziękuję, że pan się zainteresował. Nie ma sprawy. No i przepraszam, że policja była tu w mojej sprawie. Spokojnie, młody, no. U nas to nie pierwszyzna. Syn ma sprawę w sądzie dla nieletnich, ale podda się karze i pewnie skończy się na kuratorze. I bardzo dobrze. No, szkoda by było, żeby trafił do poprawczaka. Przywieźliśmy trochę sprzętu pod zastaw. I tak kiepsko staliśmy finansowo. Mam wszystko w aucie. No dobrze, to zaraz zobaczę. A mam jeszcze prośbę. Tak? Ulotki mojego zakładu kamieniarskiego. Prawdziwy, porządny kamień. Żadna podróbka. Pomyślałem, że może moglibyśmy je zostawić u państwa. Nie, proszę pana, u nas takie coś nie przejdzie. My raczej nie reklamujemy cudzych usług. Ale niech pan da, ja przekażę Sławkowi. On jeździ rikszą, porozdaje po mieście. Zgodzi się? Na pewno. Wspaniale. Bardzo dziękujemy. Nie ma sprawy. A długo ma pan ten zakład kamieniarski? 30 lat. Przejąłem po ojcu. No i co, ciężko się dzisiaj utrzymać z rzemiosła, co? Z prawdziwego najtrudniej. A ja się utrzymam. Uparł się, ale nie chce słuchać. Uparł się, że przejmie zakład po mnie. A kto ma przejmować, jak nie ja? Zakład musi być, choćby nie wiem co. No, widzi pan? Rozrabiaka ma głowę na karku. Brawo, i tak trzymać. W następnym odcinku Tymon próbuje sprzedać mieszkanie bez wiedzy brata. W 10% mieszkanie należy do mnie. Nie wykorzystasz tego. Klient daje pokaz iluzji w Lombardzie. Mógłbym cofnąć czas i wtedy zobaczylibyście, co tak naprawdę jest w tym triku prawdziwe, a to tylko gazeta. Nowy właściciel przystani w nieuczciwy sposób podnosi ceny za cumowanie łodzi. Skończyło się wynajmowanie mojego terenu za psi rozumiesz? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.